Dobry dzień, drogi ludzi. Dobry dzień, drogi ludzi. Dobrodošli na kanał Međusłowiańskiego języka. A tutaj epizod jest продолжение naszej serii, która mówi o rozumliwości słów w słowiańskich językach. Pytanie tego epizoda jest: będą li wsi Słowiani rozumieć słowo, które w angielskim jest oznaczone jako to achieve, to gain? Na słowiańskiej ziemi jest mnogo. No, na słowiańskiej ziemi jest zaiste mnogo form, na przykład oswojiti, posęsti, polučiti, dostići, nastignuti, ustignuti, dosegti, osegnuti, dosegnuti. No, brati, ako prihodi nowak, niekakowy nowy człowiek do međusłowiańskiego języka i chce się nauczyć mnogość tych form, może zaisto uczynić jego głową smutną zaisto. I вот przychodzimy z pomocą na tym kanale biednym nowym ludziom. Po wielkich analizach, mnogich czasinach, a także chwała pomocy słownikowej drużyny i z mojej analizy i także i z analizy drugich ludzi objawiło się, że generalnie możemy powiedzieć, że jest niekoliko kandydatów za te najlepsze słowa. Kandydat numer 1 jest słowo dobywati. Dobywati to jest mnogo popularne słowo, teoretyczne. Możecie poglądać na mapę ili kartę, która nigdy tu będzie. Możecie sobie uwidzieć kartę, która jest pełna na kirylicy, gdzie są te wszystkie słowiańskie języki przypisane do kirylicy, tak aby kirylicznym Słowianom było leksze czytać i także równy wariant na latinicznym alfabecie. Tako, jak widzicie, teoretycznie to słowo jest wielko rozpowszechnione, ale tak jak obyczajno bywa w językach, podrobna, detaliowana analiza pokazuje nam niekakowe złożności. Pierwo możecie uwidzieć, że są te rozliczne formy. Koreń jest jeden. Doby, ale generalnie formy są rozliczne. Możecie uwidzieć na przykład formy jako zdobywati, możecie na przykład uwidzieć formy jako dobywati jedino, możecie także uwidzieć formy jako pridobywati. To są samorozumno jedino te najwyższe ważne w tym epizodzie formy, jako byśmy chcieli tam jeszcze dalej iść, są jeszcze na przykład formy w drugich językach jako zadobywati i zdobywati i tak dalej, i tak dalej. W tym momentu to nie jest wielko ważne. Tak, ako chcecie mieć jedno jasno rečenie, które wam będzie pokazać, jak jest rozumliwo to słowo, te formy, jak są rozumliwe w słowiańskich językach, mogą wam powiedzieć, że generalnie w tym spisie przybliżno wszystkie języki będą to rozumieć, słowo dobywati, ale tam, gdzie jest Jugosławia, bez Makedonii, będzie wielczejszy problem. I z jakiego powodu tak jest? To jest za to, że generalnie od Makedonii do Słowenii słowo dobywati jest wyższe pasywno. W Sewieru to jest wyższe aktywno. Człowiek może zapytać, co znaczy aktywno-pasywno. Aktywno znaczy, że niekto potrzebował něco zdzielać, aby dobyć tutaj przedmiot, tutaj cel.
A pasywno to znaczy, że nie potrzebował. Samo k niemu przyszło. Tak, na przykład, ako wy będziecie говорити dobywati, są formy, które będą zrozumiałe wszystkim. I tam ludziom z Jugosławii, bez Makedonii, i wszystkim ostalim Słowianom. To znaczy, na przykład, rečenie ja jesm dobył mnogo denarów i grający w kasynie. To będzie rozumiało wszystkim. Ili, na przykład, on dobył wielkie uważanie wśród swoich przyjaciół. To tako, że będzie rozumiało wszystkim. Tam te aspekty aktywności i pasywności zjedniają się. No potem, ako na przykład, ty byś rzekł generał dobył grad. Da? Ili niekako mu tam twierdził. Na przykład, nie znam, Leningrad. Da? Wtedy człowiek z Bułgarii, z Polski i z, na przykład, Ukrainy, on by pomyślał, aha, dobył grad, dobro, to znaczy, że generał przyszedł z wojską i on prosto zawojował tutaj grad. Obsadził jego, tam ubił niekoliko ludzi i grad jest jego, da? Ale, kiedy by to, na przykład, słyszał niekakawy Chorwat, generał dobił grad. A, to znaczy, że generalno tutaj generał nie miał grada, a potem, na przykład, przyszedł niekakawy król i on jemu rzekł, a, generale, ja tobie daruję tutaj grad, da? Tak, że nemnogo problem mogą mieć, na przykład, Czechy i Słowaki. Za to, że tam słowo dobywać, to znaczy niečto ili kako prosto siloju, wojskom, niečto zawzęti, da? No może no tako, że wyższe romantyczno, na przykład dobyti serce niekakoj żeny, niekakoj dziewy, da? No ale tako, że można jest dobywati, na przykład w czeską i słowaczską węgiel i ziemię, da? Ili naftu, tako, że tako, kako widzicie, jest to już nemnogo oddaleno, ale jeszcze blisko. No da, i tako, że ako ide generalno o niekakowe takowe mniej rozumiwe formy w tutom regionie, na przykład ważno jest, aby rozliczać między i i. Za to, że to na przykład słowo dobiti, to może znaczyć usmrtiti niekogo, da? Ili na przykład zdobiti, to może w czeską i w polską znaczyć prosto okraszati niečto, da? Na przykład dawati tam niekakowe ornamenty na ścianie to będzie zdobienie niczego. Tako, że lepiej jest говорити prosto ja będę dobyty ili ja będę zdobyty bez tego siewernego od Polski do Rosji budącego czasu. To znaczy ja zdobędę, ja zdobyję, niečto tako. Tam są rozliczne formy w słowiańskich językach. Jedna jest główno z da, ja zdobędę, ja dobędę, a druga jest ja zdobyję, niečto tako. I to może potem prosto tworzyć problemy z rozumiliwością. Tako, że akoby niekakowy Słowak chciał говорити dobyć, ili niekakowy tam Rosjanin, ili Białorus zamiast dobyty, tako, że to nie jest mnogo dobro i z tego powodu, że w różnych językach słowo dobyt to jest słowo związane z finansami, to jest niekakowy tam profit, to nie jest prawda. Tako, powracamy się k tomu problemu z aktywnością i pasywnością. Jest wielka różnica w tym, na przykład, darował li tobie niekakowy człowiek $1 000 ili prosto ty sam jest i zabrał sobie $1 000 da? To jest ważne. No i kako to rozwiązać? No jest jedna pomoc. To znaczy generalno dobyty jest pasywno w różnych językach,
ale jest tako, że forma pridobyty. I pridobyty to jest уже aktywno. To jest równo jako dobyty, na przykład w ruskim, da? I ako budeš govoriti pridobyty, Chorvat bude tebe rozumieti, Slovenec bude tebe rozumieti, no ale potom jest problem. I z tego powodu, że od Poljskoj do Rosije pridobyty nema. I ciężko jest rekti kako oni będą rozumieti pridobyty, na przykład pridobywati węgiel, da? No, jest szansa, że będą, za to, że to koreń jest jeden. Są niektóre podobne słowa, jako na przykład pribywati ili pribiti, da? I one mają drugie znaczenie, ale to jest znaczenie dość oddalieno. Pribywati to znaczy prosto prichoditi, a pribijati to jest na przykład latom niekakawy gwoździ tam w ścienu. Pribywati, da. Jest także wtóra możliwość. To znaczy govoriti zdobywati. Kako możecie uwidzieć na tutom spisie, który był, słów na tutoj mapie, tam już takowe formy są, da? Ukraińcom na przykład może być minimalno wyższe rozumliwe słowo zdobywati od dobywati, przynajmniej tak twierdził Ukrainec, z którym jestem говорил. Ale jest także drugi powód k tomu. Na przykład formę zdobywati, ili podobną formę k tomu mają już makedońskie i bułgarskie. Oni mają tam formę, jakoby to przełożyć na międzysłowiańskie zdobywati sensy. Na przykład człowiek zdobył się z dyplomą, da? Człowiek zdobi z dyplom. To znaczy, że on prosto mnogo работал, mnogo uczył się i na koniec wziął ten dyplom i on jest jego. I to jest wyższe aktywno, tako w bułgarskim, tako i w makedońskim. Bułgarski generalno dobyty także rozumie aktywno, jako drugie słowiańskie języki bez tutaj Jugosławii. Ja jestem говорил z Chorwatą i on mi rzekł, akoby говорити zdobywati, to by było Chorwatu i także Serbu, Bosniaku, da, wyższe aktywno, to może nie być i pełno jasno, no jest możliwość, że on to będzie dobro rozumieti z słoweneczką, zaiste nie znam, jak to jest. Trzeba by jeszcze popytać niekakego Słowenca. Zdobywati i pridobywati to są te najwyższe rozumliwe formy. Tako, że generalno to jest miejsce za to, aby jeszcze mnogo eksperymentować, na przykład, jak słowo zdobywati będą rozumieć Słowency w praktyce, jak zaisto w praktyce będą rozumieć te słowa ludzi z dawnej Jugosławii, da, i tak dalej, i tak dalej. Ale ako niekto z was będzie chodzić w słownik, możecie tam uwidzieć, że są tam jeszcze drugie formy. To znaczy, na przykład, dosięgnuty. Ili, na przykład, jeszcze jest słowo dostignuty. Jak z tym? Jeszcze krótka analiza. Tako słowo dosięgnuty generalno jest wysoko rozumliwe. Ono jest wyższe k takowym abstrakcyjnym izrażeniom. To jest jako tam dosięgnuty, na przykład niekakowy uspiech, dosięgnuty zadowolenie, dosięgnuty nirwanu. Możecie uwidzieć na mapkach, jak to jest rozprostranjeno na słowiańskiej ziemi. I generalno wsi to dobro rozumieją, wsi mają tam niekakowe formy. No, Bułgari i Makedoncy będą słowo dosięgnuty rozumieć wyższe tako bukvalno, dosłowno. To znaczy oni będą rozumieć dosięgnuty
kako prosto svojej rukoju, da, tam nešto dotknuti, da. Ale, no, generalno to tako, że w tutom abstrakcyjnej formie bude razumljivo, kako, na primjer, tam dosegnuti maksymalną teplotu, na primjer. W polskim języku są dwie formy, ale generalno tako, że bude razumljivo. No, ale problem może być i w ruskim języku. Za to, što prosto teoretyczno słowo dosięgnąć tam jest, ale ono jest veliko archaično. Ja jesam pisał z tremi Rosjanami i dwóch z nich nie znało to słowo. A oni byli ludzi работающие z międzysłowiańskim językiem, tako znali zaiste mnogo słów. No, oni mówili, że ruski język ma takowe fonetyczno podobne słowa, kako dostignąć, to znaczy równo to, co dosięgnuti, i tako, że dotianuć, to znaczy wyższe tam wlekti niečto, da, i tako dalej. Jest niekakowa możliwość, ona nie jest 100%, ale jest możliwość, że chwala tomu kontekstu i z powodu tutoj fonetycznej bliskości oni będą rozumieć. Przykład takiego rечenia, które może być nierozumliwe Rosjanom, to jest na przykład ja dosięgnął komputerny prowod. Da? Oni mogą nie rozumieć tako podrobno, detaliowano, co z tym prowodem było. I dostignuti ma równo znaczenie jako dosięgnuti, dobyty, ale to jest słowo, które jest w ruskim, w makedonskim i belgarskim. No ale potem jest bieda. Na przykład w ukraińskim są podobne słowa, kako tam dostignuty, ale one mają całkowito drugie znaczenie. To jest na przykład ako nekako jabłko poczynaje być dozrielo. To jest dostignuto jabłko, da? Są niekakowe słowa, które są w ukraińskim podobne k ruskiemu znaczeniu z tym koreniem, to znaczy na przykład ustichnutý. Tako przynajmniej ja jestem czytał w słownikach. To jest wyższe znaczenie, jako na przykład smogti сделать niečto. Tako to nie jest generalno niečto tako, co oni będą 100% rozumieć. Potem jest jeszcze takowy problem, że jakoby mówić ustignuti, wtedy to ludzie na zapadzie nie będą rozumieć. Polskie, czeskie, słowaczskie i mają słowo dostignuti, ale ustignuti nie. I to, że może być se mieszati im. Na przykład w polskim, na przykład, może to się mieszać z słowem ściągnąć, na przykład, da? Teoretyczno Poliaki, Czechy, Słowaki mogliby rozumieć niekako metaforyczno słowo dostignuti i z tego powodu, że dostignuti w tych językach prosto znaczy goniti niekogo i przybliżati się k niemu. To znaczy, na przykład, na formule 1 jest Schumacher, jest Kubica i Kubica przybliżaje się k Schumacheru, dostigaje Schumachera. To jest mniej wyższe tako. Tako, jako ty, na przykład, będziesz rekli, że on dostignął serce swojej żeny, no, jest możliwość, że będą rozumieć, o czym jest rzecz. No ale tak one jest w Słowenii. Słowency prosto nie mają tutaj koreń. Jesm jego próbował nachodzić, nie ma. To jest niekakowy veliko archaiczny ili dialektalny koreń, tako generalno jest lepiej mówić dosięgnuti, zdobyti, zdobywati, da?
I to jest mені više висечто. Tako, da bi всечто резюмувати, можемо ректи od slova zdobyti, zdobywati ili pridobywati w Jugosławii, które są najwyższe rozumliwe. Z tym zdobywati tako, że może być niekako rozumliwo tam w Chorwatii, Serbii, Bosni, Hercegowinie, Czarnogorie i Makedonii. Pridobywati można z tym eksperymentowati od polskiej krainy do Rosji. No potem mają tako, że drugi dobry kandydat to jest dosęgati, tako, że dobro. Darze dosęgnuti jest mnogo wyższe rozumliwo. I trzeci, na żalost, najsłabszy kandydat to jest słowo dostigati, które takože może imati različne druge formy, kako nastignuti, postignuti, ale lepiej ne hoditi blisko tutogo słowa w tutom znaczeniu, za to, że możecie imati prosto problemy z dorozumiewaniem se. No i tako to jest. Co myślicie o tutaj analizie? Możecie pisać w komentarzach. Może być i niegdzie była niekakowa pogrzeszka? Piszcie niżej takoże. Możecie takoże pisać, które drugie słowa byście chcieli uwidzieć w tutom epizodzie. I to jest wyseczto. Dobry dzień wam ili dobry wieczór. Niechaj međusłowiańska sila bude z wami i pozdrav.